dobry Państwu. W opisie kolejnego, drugiego już miesiąca chińskiego roku wita Państwa Bartosz Chmielnicki. Razem ze mną podróż przez 12 chińskich miesięcy odbywają jak zwykle Barbara Lech. Dzień dobry. I Damian Rak. Dzień dobry. W ostatnim odcinku opowiadaliśmy Państwu o początku wiosny, chociaż nie było jej jeszcze widać za oknem. To energia Yang docierała do powierzchni Ziemi. Roztapiały się lody, roztapiały się śniegi i teraz weszliśmy w drugi miesiąc chińskiego roku, miesiąc, w którym występuje bardzo ważne astronomiczne wydarzenie, mianowicie równonoc wiosenna. Warto pamiętać, że w naszej kulturze, tak jak uczyliśmy się w szkole, to początek wiosny. Dla Chińczyków ten moment wyznacza środek tej pory roku. A zatem jesteśmy w miesiącu, który kontynuuje ruch Yang zapoczątkowany w poprzednim miesiącu. Dlatego reprezentowany jest przez heksagram 34, Da Chuang, czyli wielka potęga albo moc wielkiego. Bo oto przyroda za oknem zaczyna wyrastać z podziemi, zaczyna proliferować, rozwijać się. Ten wybuch przyrody już widać, już jest za oknem. Jest to nadal czas niebezpieczny dla nas, czas wiatrów, czas zimna, czas zmiennej pogody. Basiu, powiedz mi, co w takim razie powinniśmy nosić tym razem? No właśnie, i tutaj mamy to takie poczucie, że jest nam coraz cieplej, pogoda też sprzyja, zwłaszcza już później koniec marca, początek kwietnia i zaczynamy się troszeczkę rozbierać, tak? Nie wiem jak wy, ale ja w tym momencie chodzę już w krótkich spodenkach. Ojej. To nie jest najlepszy pomysł chyba, Damian. No być może Tobie to nie zaszkodzi, tak? Bo wiem, że odżywiasz się w sposób odpowiedni, ale bardzo wiele osób zaczyna wtedy diety, niewłaściwe odżywianie i tak naprawdę wprowadza do swojego organizmu zimno. Na zewnątrz też jeszcze wieje wiatr i wcale niekoniecznie jest tak naprawdę bardzo ciepło. Jest słońce, ale ja je nazywam często zębatym słoneczkiem, tak? Czyli wydaje nam się, że jest ok, a później gdzieś nas przewieje. Zdecydowanie tak się może zdarzyć. Więc to jest dobry moment na to, żeby zawsze ze sobą mieć coś do okrycia, tak? Jeszcze jest to czas chronienia szyi, zadbania o swoje gardło, czyli dalej nosimy szale. One mogą być kolorowe, żeby już nas trochę doenergetyzowały, oczywiście w odpowiednim kolorze do swojego typu urody. Lżejsze zdecydowanie, ale nadal powinny z nami być. No i słuchajcie, wierzchnie okrycie. Umówmy się, że krótkie spodenki to chyba jeszcze trochę powinny poczekać. Krótkie rękawki też się pojawiają, ale słuchajcie, robi się chłodno. Mamy w torbie, w torebce kurtkę, którą można zwinąć do naprawdę małych rozmiarów i w odpowiedniej chwili zakładamy to na siebie i jest nam ciepło. Dbamy o swoją ciepłotę. Takie kurtki są rzeczywiście rewelacyjne. Ja pamiętam, jak zdarzyło mi się podróżować do ciepłych krajów i używałem tej kurtki jako poduszki w samolocie, bo ona się składa do takiej... Tak, one nawet mają takie etui, niektóre i naprawdę są wielofunkcyjne. Wspomniałaś parę słów o diecie i tutaj nie sposób mi nie wspomnieć też kilku słów na ten temat, mianowicie dieta w okresie tego drugiego miesiąca wiosny również powinna odpowiadać zmianom, które dzieją się w przyrodzie, a w przyrodzie, jak powiedziałeś Bartku, dzieje się ten dynamiczny ruch Yang, ta dynamiczna ekspansja wiosny, więc ta dynamiczna ekspansja również powinna mieć miejsce w naszym pożywieniu. Jak to zrobić? To znaczy, należy włączać do naszej diety odpowiednio coraz więcej surowych owoców i warzyw. Tutaj mamy na stole przykłady takich surowych warzyw. Po lewej stronie, patrząc ode mnie, mamy cykorię. Po prawej stronie mamy cebulę dymkę. Są to warzywa, które świetnie wpływają na element drzewa, który jest związany z wiosną i działają detoksykująco na wątrobę. Więc to jest idealny wybór na ten drugi miesiąc wiosny. Ale w ogóle, patrząc na drugi miesiąc wiosny i na ten dynamiczny ruch Yang, trzeba też powiedzieć jedną ważną rzecz. Trzeba zachowywać umiar. Umiar w spożywanym jedzeniu. Zbyt duża ilość spożywanego mięsa, zbyt duża ilość ostrych przypraw prowadzi to wszystko do jeszcze większego ruchu Yang w naszym ciele, a to może skończyć się bardzo niepokojącymi dolegliwościami, nie tylko ze strony układu trawienia po spożywanych posiłkach, ale też ze strony innych układów, układu nerwowego czy układu hormonalnego. Zdecydowanie masz rację. Zresztą ten czas sprzyja niestety takim gwałtownym reakcjom
szczególnie temu gwałtownemu ruchowi energii w naszym organizmie. Stąd częste występowanie nadciśnienia tętniczego, stąd miesiączki mogą być bardziej obfite i bardziej bolesne, stąd pierwsze reakcje alergiczne, które zaczynają się mniej więcej teraz. Także jest to doskonały czas, żeby równoważyć ten gwałtowny ruch do góry w naszym ciele. Ciekawe jest to, co powiedziałeś o umiarze też, bo właśnie zaczynamy Wielki Post. Czyli w naszej kulturze to jest taki czas, kiedy rzeczywiście staramy się, no przynajmniej niektórzy z nas, starają się nie przesadzać z jedzeniem. Starają się przygotować do tego festiwalu nowego życia, który dopiero przed nami. Czy myślisz, że ten post ma właśnie taką rolę też? Tak, wydaje mi się, że tak. Z pewnością pokolenia, które jakby wypraktykowały sobie ten model wcześniej, już o tym dobrze wiedziały. Na pewno tak, jest to element takiej naszej ludowej mądrości, czy mądrości, która rozwinęła się w naszej kulturze. To ciekawe, o czym oboje mówicie, bo Basia mówi jeszcze o zimnie i o wietrze, ty mówisz o jedzeniu i to wszystko jest związane z reakcją układu odpornościowego naszego organizmu, no i oczywiście z trawieniem, a narządem, który w sposób szczególny związany jest z tym miesiącem roku, jest narząd, który Chińczycy nazywają Da Chang i który tłumaczymy jako jelito grube, aczkolwiek ta chińska nazwa obejmuje znacznie więcej funkcji niż to, co w naszej medycynie robi ten narząd. A mianowicie jest to rzeczywiście narząd związany z trawieniem, czyli narząd, który ostatecznie przekierowuje czy przesyła wszystkie strawione esencje. Wiemy, że woda wchłania się w jelicie grubym, wiemy, że sole mineralne wchłaniają się w jelicie grubym, więc to wszystko kierowane jest do magazynu, który w medycynie chińskiej nazywamy nerkami, czyli to powiązanie jest bardzo istotne, a z drugiej strony szczególnie kanał jelita grubego ma bardzo dużo wspólnego z obronnością. Na tym kanale znajduje się taki słynny punkt, który chyba wszyscy znają, jelito grube 4 i to jest taki punkt, który bardzo często używamy w przeziębieniach, możemy używać w niektórych formach alergii, możemy używać w leczeniu nadciśnienia tętniczego, więc tych wszystkich dolegliwości, które nam w tym miesiącu szczególnie dolegają. Zwierzęciem totemicznym, które symbolizuje energię tego drugiego miesiąca roku, taką bardzo gwałtowną energię yang drugiego miesiąca roku, był dla Chińczyków królik albo zając. Nie do końca wiadomo, dlaczego akurat to zwierzę powiązane jest z drugim miesiącem roku. Prawdopodobnie chodzi o wyjątkową płodność zajęcy, czyli taką bardzo silną ekspresję energii yang. Mówiliśmy o tym, że to jelito grube ostatecznie zaopatruje nerki związane z płodnością w esencje, strawione esencje, więc być może to jest to powiązanie. Dla mnie jest ono o tyle ciekawe, że królik w wielu kulturach symbolizuje tą wiosenną energię, prawda? Za miesiąc będziemy mówić o świętach wielkanocnych, więc też będziemy wspominać o zającu czy o króliku. Króliczku wielkanocnym. Dokładnie. Więc jest to na pewno taki symbol tej budzącej się do życia bardzo gwałtownej energii yang. Podsumujmy. Mamy kolejny miesiąc wiosny, miesiąc, w którym energia już rozkwita, już pojawiają się pierwsze źdźbła trawy nad ziemią. W dobie ten czas związany jest z czasem wschodu słońca, więc z tym okresem pomiędzy 5 a 7 rano. Jest to czas, kiedy powinniśmy zadbać o nasze ubrania, wciąż mieć w zanadrzu kurtkę albo szalik. Tak, czujemy potrzebę, żeby wyjść na zewnątrz, ale pomyślmy, że warto też mieć coś właśnie ze sobą. Czas, w którym powinniśmy zadbać o równowagę emocji, tak jak w poprzednim miesiącu, ale też równowagę spożywanych pokarmów, równowagę diety. Ja się bardzo cieszę osobiście, że możemy wprowadzać coraz więcej tych surowych produktów, bo prawdę mówiąc kaszy mam już trochę dosyć. Przy czym pozwolę jeszcze dodać jedną rzecz, mianowicie to, że my zwiększamy ilość surowych owoców i warzyw wraz z nadchodzącymi miesiącami roku, jak to dzieje się na wiosnę, a potem latem, to nie znaczy, że mamy opierać naszą dietę tylko na surowych owocach i warzywach, bo to będzie doprowadzać do niedożywienia po prostu. Więc Jasne. cały czas bazę naszej diety powinny stanowić te produkty zbożowe, uzupełnione o produkty pochodzenia zwierzęcego, czy też białka pochodzenia roślinnego, czyli dalej w naszej diecie powinno znaleźć się miejsce na mięso, na jajko, na rybę albo na rośliny strączkowe. Ale jest też coraz więcej możliwości urozmaicenia tej diety, tak? Bo wchodzą nowaliki.
Dokładnie. Ja myślę, że rzodkiewki już też za chwilę się pojawią, nie? Chyba w kolejnym miesiącu będziemy mówić o rzodkiewkach. Także uważamy na emocje, uważamy na zimno, uważamy na to, co jemy. No i przygotowujemy się do kolejnego miesiąca, w którym będziemy świętować odrodzenie życia w całej przyrodzie i również w naszej kulturze. Dziękujemy Państwu uprzejmie. Razem z Państwem byli Barbara Lech, Damian Rak I Bartosz Chmielnicki.